Aleksander von Mecklenburg, syn Krzysztofa I, urodził się w 1478 roku w Warszawie i już od dzieciństwa wychowywany był do bycia władcą Polski. Jednakże miał dopiero 11 lat, gdy jego ojciec zmarł i od tamtego momentu koronowano kolejno 2 Podziebradów i 2 Wiśniowieckich. Dopiero w 1522 roku 44-letni Aleksander wypełnił swoje przeznaczenie i został wybrany na króla Polski oraz Wielkiego Księcia Litewskiego. Mecklenburgowie wrócili na tron Polski po 33 latach przerwy. Pierwsze lata panowania spędził na sprzątaniu po Wiśniowieckich. Po Krzysztofie II odziedziczył zbuntowanych bojarów litewskich, Władysław IV zostawił mu obrażonych Czechów i negatywnie nastawionych Austriaków po poprzedniej wojnie. Dotychczasowa polityka zagraniczna Rzeczpospolitej polegająca na lawirowaniu pomiędzy tymi dwoma krajami legła w gruzach. Wiśniowieckim udało się dosłownie spalić obydwa mosty. Należy jeszcze wspomnieć o religijnym podziale kraju pomiędzy luteran, katolików, prawosławnych i ewangelików. Po uporaniu się z najbardziej palącymi sprawami, Aleksander mógł w końcu rozpocząć poszerzanie granic Rzeczypospolitej. W 1523 roku skończyła się nieudana dla Czech wojna o Peszt, ta sama, z której Władysław IV wycofał się 4 lata wcześniej. Przy wsparciu m.in. nowego króla Polski od Czech odłączono Śląsk i utworzono z niego niepodległe księstwo. Następnie król przekonał śląskiego księcia do podpisania aktu cesji Głogowa 10 marca 1525 roku. Prawdopodobnie decydującym argumentem po stronie polskiej było 30 000 żołnierzy rozstawionych na granicy. W tym momencie Polska gotowa była na kolejną wojnę. W 1525 roku wypowiedziano wojnę Rydze. Ryga należała do Hanzy, czyli Stowarzyszenia Miast Handlowych skupionych głównie nad Bałtykiem i Morzem Północnym. Dlatego też w obronie Rygi stanął zakon kawalerów mieczowych, Hamburg, Mainz, Turingia, Lubecka oraz Brema. Wojna rozpoczęła się korzystnie dla korony. Na czele wojsk stanął sam Aleksander I i z łatwością pobił armię von Lunego pod Rygą i rozpoczął oblężenie miasta. Dopiero na początku kolejnego roku pod Gnieznem Kiszka przegrał kolejną bitwę przeciwko Blochbergerowi, jednak straty po obu stronach były porównywalne mimo liczebnej przewagi wojsk niemieckich. W marcu pod Malborkiem Płaski gromi Hojera, zabezpieczając północną flankę. 2 miesiące później pod Gniezno wraca Kiszka z posiłkami. Tymczasem Blochberger jest chory, armią Hanzy dowodzi nieznany oficer. Kiszka atakuje agresywnie i przynosi skutek. Przy niewielkich stratach własnych rozbija przeciwnika i przepędza go z powrotem do Rzeszy. Tymczasem oblężenie Rygi dobiega końca. Aleksander z częścią armii udaje się na Śląsk. Tymczasem Płaski pod Smoleńskiem gromi posiłki zakonne pod dowództwem von Hörnera. Pod Głogowem w październiku Aleksander daje się zaskoczyć wojskom Blochbergera. Król dysponuje jedynie 3000 żołnierzy, przeciwnik 14. Rannego króla udaje się uratować z pola bitwy, ale pozostaje nieprzytomny. Hetman Wielki Koronny Płaski na wieść o obrażeniach króla rusza natychmiast na Śląsk ratować sytuację. W Inflantach zastępuje go hetman Polny Koronny Iwan Gosiewski. W styczniu 1527 roku pod Daugawą Gosiewski bez trudu pokonuje kolejną armię zakonników pod dowództwem von Hörnera, a za resztą armii Niemca rusza pościg litewski i likwiduje ich pod Jełgawą. W marcu zostaje podpisany pokój między koroną a zakonem. Do Polski przyłączono tzw. Inflanty polskie, czyli Livlandię i Dorpat. W maju umiera Aleksander, pozostający w śpiączce od czasu bitwy pod Głogowym. Miał 49 lat.